Powstanie i historia materiału genetycznego, znanego jako Hen i Her, starsza krew, stanowi istotny element fabuły cyklu wiedźmińskiego. Łączy on dzieje elfów, ludzi oraz jednorożców. Przed nastaniem kataklizmu zwanego koniunkcją sfer, elfy mogły swobodnie podróżować między kilkoma różnymi światami i wtedy to przybyły na kontynent. Koniunkcja umożliwiła swobodne przechodzenie nie tylko między dotychczasowymi światami, ale również otworzyła dojście do nowych światów i to nie tylko dla elfów. Wtedy to na kontynencie pojawili się ludzie i potwory, w tym i przodkowie wampira Regisa. Dla elfów problem polegał na tym, iż po ustaniu koniunkcji podróżowanie między światami nagle stało się niemożliwe. Wrota zostały zamknięte. Elfy nie mogły podróżować nawet między tymi kilkoma światami sprzed koniunkcji. Część z nich została na kontynencie jako Ensid, lud wzgórz. Pozostali przenieśli się do innego uniwersum, stając się NL, ludem Olch, rządzonym przez Oberona Mircetacha. Jarpen Zigrin w pierwszym tomie sagi mówi do Ciri, że elfy są tu takimi samymi przybłędami jak i wy. Ludzie, choć przybyły na swoich białych okrętach dobre 1000 lat przed wami. Pierwszymi mieszkańcami według Jarpena miały być gnomy, które jak się wydaje wraz z krasnoludami są autentycznymi autochtonami na kontynencie. Wypowiedź Jarpena co do przybycia elfów pośrednio potwierdza Oberon, który w Pani Jeziora, puszczając przez słomkę bańki, mówi do Ciri. Banieczka przy banieczce banieczka. Tak było, tak było. Mówiliśmy sobie, co za różnica. Pobędziemy sobie trochę tu, a trochę tam. Co z tego, że Duan uparli się, by swój świat unicestwić wraz z sobą. Pójdziemy sobie dokądś indziej, do innej banieczki. Pod jego palącym spojrzeniem Ciri kiwnęła głową, oblizała wargi. Elf uśmiechnął się znowu. Strząsając bańki, dmuchnął raz jeszcze. Tym razem tak, że u wylotu słomki utworzyło się całe wielkie grono, całe mnóstwo małych, poszczepianych ze sobą banieczek. Przyszła koniunkcja. Światów zrobiło się nawet więcej, ale drzwi są zamknięte. Są zamknięte dla wszystkich oprócz garstki wybranych. A czas bierze. Drzwi trzeba otworzyć. Pilnie. To jest imperatyw. Nas NL mało w gruncie rzeczy obchodziło, co wyczynia twój przodek. Myśmy, w przeciwieństwie do Ensid, naszych kuzynów z tamtego świata, odeszli już dawno. Wybraliśmy sobie inne, ciekawsze uniwersum. Podówczas bowiem zdziwisz się tym, co powiem. Można się było między światami dość swobodnie przemieszczać. Przy odrobinie talentu i wprawy, rzecz jasna. Ponad wszelką wątpliwość rozumiesz, co mam na myśli. Jednorożce były jedynymi istotami, dla których zamknięte Ardgeath, wrota światów, nie przedstawiały problemu. Elfy o tym wiedziały i wykorzystały te zwierzęta, aby stworzyć gen starszej krwi. Gen ten udoskonalany miał umożliwić w przyszłości wybrańcowi otworzenie wrót. Jednorożce, a tym bardziej elfy, nigdy sami nie otwierali, zamykali wrót. Elfy nie miały takiej mocy, natomiast jednorożcom nie było to potrzebne, ponieważ zamknięte wrota nie stanowiły dla nich problemu w podróżach między światami. Jednorożce pomogły elfom otworzyć wrota. Otwarcie wymagało zapewne współdziałania w tym zakresie elfów i jednorożców, jednak gdy się zorientowały, w jaki sposób to wykorzystują, odmówiły dalszej współpracy. Zakończenie tej współpracy miało prawdopodobnie krwawy przebieg. Król Olch jest stary, ale Lis z Krogulcem nie mogą zdobyć władzy nad Ardgaeth, wrotami światów. Raz już zdobyli, raz już utracili. Teraz nie mogą nic więcej, jak tylko błąkać się, błądzić wśród światów małymi kroczkami, sami jak widma, bezsilnie. Lis
do Tirna Bae Araine, Krogulec i jego jeźdźcy pospirali. Dalej nie mogą, nie mają sił. Dlatego marzą im się Ardgaeth i władza. Pokażemy ci, w jaki sposób oni już raz wykorzystali taką władzę. Pokażemy ci to, Gwiazdo Oka, gdy będziesz stąd odchodzić. Pieśń Avalacha i Elfek urwała się. Ciri zobaczyła, jak wiedzący ukradkiem ociera pot z brwi. Elf kątem oka spojrzał na nią. Zrozumiał, że widziała. Nie wszystko jest tu tak ładne, jak wygląda. Nie wszystko. Boicie się jednorożców? Przecież one są mądre i przyjazne. Słyszałam, że elfy i jednorożce kochają się nawzajem. Przyjmij więc, że to, co widziałaś, to kłótnia kochanków. Gdybyś nawet jakimś cudem sforsował barierę, to wiedz, że oznaczać to będzie twoją zgubę. Ten świat tylko wygląda ładnie, ale niesie śmierć, zwłaszcza nieobytym. Rany od rogu jednoroga nie leczy nawet magia. W czasie tego krwawego zakończenia elfy porwały prawdopodobnie jednego z przedstawicieli jednorożców i w laboratorium pobrały jego gen. Nie przychodzę do ciebie z miłości. Jestem więziona i szantażowana. Dobrze o tym wiesz. Ale ja się godzę. Robię to dla... Dla kogo? Dla mnie? Dla uwięzionych w twoim świecie Ensid? Ty głupia dziewczyno. Robisz to dla siebie. Dla siebie tu przychodzisz i nadaremnie usiłujesz się oddać. Bo to jest twoja jedyna nadzieja, jedyna deska ratunku. I powiem ci jeszcze, módl się, żarliwie módl się do twoich ludzkich idoli, bożków czy totemów. Bo albo będę ja, albo będzie Avallac'h i jego laboratorium. Wierz mi, nie chciałabyś trafić do laboratorium i zapoznać się z alternatywą. Gen starszej krwi to gen jednorożców, a dokładnie ujmując to materiał genetyczny, jaki powstał ze zmieszania genów elfów i jednorożców. W książce Pani Jeziora jednorożce mówią do Ciri: Na pustyni wyrzekłaś się kuglarstwa. Mocy, którą ma się we krwi, wyrzec się nie można. Wciąż ją masz. Nauczymy cię, jak z niej korzystać. My tej mocy zdobywać nie musimy, albowiem mamy ją zawsze. W Tirnalia znajdowało się laboratorium Avalacha, w którym to prawdopodobnie pobrano od jednorożców materiał genetyczny. Następnie został on wszczepiony wybranym elfom NL. Wiadomym jest, że oprócz Avalacha gen ten posiadali Oberon Mircetach, Schiadal oraz Eredin Breag Glass i prawdopodobnie również Czerwoni Jeźdźcy. Jego udoskonalenie mogło odbywać się w sposób naturalny. U Lary Doren materiał genetyczny odziedziczony po rodzicach uległ mutacji. W połączeniu ze zdolnościami magicznymi umożliwiło jej to swobodne podróżowanie między światami. Zarówno Avallac'h, jak i Eredin i jego Czerwoni Jeźdźcy byli pod tym względem ograniczeni. Avallac'h mógł podróżować jedynie do Tirna Bae Araine, znajdującym się na kontynencie pod górą Gorgoną. Eredin wraz z jeźdźcami, jak widma, błąkali się po spirali. Avallac'h kochał Larę i prawdopodobnie według pierwotnych planów to on miał zostać ojcem jej dziecka. Oboje byli oni elfimi czarodziejami, Enseverne, wiedzącymi. Przypuszczano, że potomek owego dziecka posiadałby już zdolności umożliwiające otwarcie wrót światów. Lara Doren Ebsiadal zniweczyła jednak wszelkie plany NL, wiążąc się z człowiekiem, czarodziejem Cregenanem z Lot. Królowa Redanii Cerro po śmierci Lary Doren przygarnęła jej córkę Rhiannon. Według legendy Cerro zaopiekowała się dzieckiem Lary, ponieważ była przerażona klątwą, którą rzuciła na nią elfka, gdy ta odmówiła jej pomocy i wypędziła na mróz. W Ridang król Redanii dla Cerro zostawił swoją pierwszą żonę, szlachciankę kowirską, którą wraz z ich roczną córką, Falką,
odesłał do Kowiru. Falka, gdy dorosła, wznieciła powstanie o należny jej tron. Powstanie przerodziło się następnie w wojnę o ogromnym zasięgu, podczas której został zamordowany Wridang i Cerro. Ciężarna Rhiannon, żona Goidemana, króla Temerii, została pojmana przez rebeliantów Falki i uwięziona w zamku Houtborg. Falka również zaszła w ciążę i urodziła dziecko, dokładnie w tym samym czasie, gdy uwięziona w Houtburgu Rhiannon powiła bliźnięta. Z rozkazu Falki jej dziecko zostało dołożone do niemowląt Rhiannon. Po uwolnieniu Rhiannon była obłąkana, a gdy wyleczono ją wreszcie z obłędu, nie potrafiła określić, które z trójki dzieci jest dzieckiem Falki. Według proroctwa elfiej wieszczki Itline eb Evenien w nieokreślonej przyszłości miał się narodzić niszczyciel narodów, który zburzy dotychczasowy świat. Na jego gruzach miał powstać nowy, odrodzony ze starszej krwi, z Hen i Heer. Po zdławieniu rebelii i spaleniu Falki na stosie, tekst proroctwa Itline zaczęto łączyć z jej osobą. Powstała w ten sposób przepowiednia, mówiąca, że z krwi Falki narodzi się mściciel, który zniszczy świat. Do przepowiedni dodana została legenda o klątwie rzuconej przez Larę Doren eb Siadal. W ten sposób powstał mit o skalanej, skażonej, przeklętej krwi, krwi elfów, który utożsamiano z mitem starszej krwi, Hen i Heer. Problem w tym, że choć Falka odziedziczyła po matce szlachciance kowirskiej, półelfce, krew Ensit, to w żadnej mierze klątwa Lary nie mogła jej obejmować, gdyż została ona rzucona na Cerro, drugą żonę króla Redanii, Wridanka. Poza tym podrzuconym dzieckiem Falki była Adela, która zmarła w wieku 17 lat na dżumę. Brak jednak pewności co do faktu, które z trojaczków z Houtburga było bękartem Falki, zrodziło podejrzenia, że to właśnie Fiona, praprababka Ciri, była jej córką. A jak już doskonale wiemy, była to wcześniej zmarła Adela. Gen starszej krwi może być przekazywany w sposób ciągły tylko po linii żeńskiej. Jeśli nosicielem jest mężczyzna, gen zanika w drugim, najdalej w trzecim pokoleniu. Król Cintry, Dagorat, posiadał prawie już wygasły, latentny gen Lary Doren. Jego żona Adalia, zwana Wróżką, księżna Mariboru, posiadała również już mało wyraźny aktywizator. W córce tych obojga, Kalante, odrodził się gen Lary. Dzięki linii żeńskiej dynastii cintryjskiej gen ten uległ dalszemu wzmocnieniu. Wydaje się, że za teorią historii starszej krwi przemawia jeszcze jedna rzecz, którą można dostrzec, gdy spojrzymy na postać Ciri i jednorożca przez pryzmat mitu arturiańskiego. Mam tu na myśli głównie linię narracyjną tej legendy, związaną z poszukiwaniem Grala, która najbardziej uległa wpływom chrześcijańskim, stając się swoistym wytworem tej kultury w epoce średniowiecza. Jak dowodzi Katarzyna Łęk w swojej pracy Mit arturiański w cyklu utworów o Wiedźminie Geralcie Andrzeja Sapkowskiego, Wirtualna obecność mitu arturiańskiego, zwłaszcza zaś jego gałęzi gralowej, w cyklu wiedźmińskim jest faktem. Ujawnienie za sprawą interpretacji figuralnej rysów postaci i artefaktów protagonistów w cyklu Andrzeja Sapkowskiego odsłoniło rzeczywistość nawiązania do legendy Grala jako strukturalne i znaczeniowe jądro tegoż cyklu. Analizując postać Ciri, Łęk ukazuje, że stanowi ona główny element łączący książki o Wiedźminie z mitem o poszukiwaniu świętego Grala. Rozwijając tezę Natalii Lehmann z artykułu zatytułowanego Literatura arturiańska w twórczości Andrzeja Sapkowskiego, czyli Wszystkie drogi prowadzą do Kamelotu, udowadnia, że Ciri jest Gralem wiedźmińskiego świata. Dla teorii historii starszej krwi zasadnicze znaczenie ma tu dosłowne postrzeganie Ciri jako Grala, czyli kielicha, z którego pił Jezus podczas ostatniej wieczerzy i do którego Józef z Arymatei zebrał krew z przebitego boku, ukrzyżowanego Chrystusa. Z tą interpretacją związana była jedna z etymologii, błędna wprawdzie, ale ukonstytuowana przez tradycję, słowa Graal, wyjaśniająca je jako pochodzące od wyrażenia królewska krew.
Do niej odwołuje się Andrzej Sapkowski, tworząc postać Cyntryjki, będącej właśnie takim naczyniem najprawdziwszej królewskiej krwi. Po pierwsze, Ciri jest Gralem jako dziedziczka królewskiej korony swojej babki Kalanthe, lwicy z Cintry. Po drugie, jako ta, w której żyłach płynie Hen i Her, święta starsza krew, krew elfów. Sapkowski, wykorzystując mocno schrystianizowaną wersję legendy o Gralu, transformuje ją w legendę o Ciri, przekształca chrześcijańskie sakrum w postać dziewczynki o mysio-popielatych włosach. Zastanawiam się, czy do świata Wiedźmina Andrzej Sapkowski nie przeniósł również centralnej postaci chrześcijaństwa i nie poddał jej przemianie, tym razem zgodnie z jej średniowieczną symboliką. Mam tu na myśli oczywiście Jezusa, który w sztuce chrześcijańskiej symbolicznie przedstawiany był między innymi jako jednorożec. Jeśli spojrzeć na występujące w uniwersum Sapkowskiego jednorożce, w szczególności na postać Ichwaraxaxa, jak na zbiorową figurę Chrystusa, boską, rasę istot obdarzonych niezwykłą mocą, to teoria genezy genu starszej krwi otrzymuje pewne oparcie w obszarze, który najsilniej zainspirował Asa w jego twórczości. Rzuca to również nowe światło interpretacyjne na dwa fragmenty cyklu wiedźmińskiego. Pierwszym z nich jest pobyt Ciri, Gerala i jednorożca Chrystusa na pustyni Korat. Widoczna jest tu paralela z opisanym w Nowym Testamencie kuszeniem Jezusa na pustyni. Na Korat Ciri wyrzeka się mocy, postrzeganej jako narzędzie siejące śmierć i chaos, służące jedynie zdobyciu władzy. Podobnie czyni Chrystus, odrzucając podszepty diabła. Na pustyni wyrzekłaś się kuglarstwa. Mocy, którą ma się we krwi, wyrzec się nie można. Wciąż ją masz. Nauczymy cię, jak z niej korzystać. My tej mocy zdobywać nie musimy, albowiem mamy ją zawsze. Te słowa kierują do Ciri jednorożce w ostatnim tomie cyklu. Wydaje się, że moc, którą posiada Zirael, jest w jakimś stopniu odbiciem mocy Jezusa, która według katolickiego mistycyzmu objawia się w Eucharystii. Najświętszy sakrament dla katolików to niezwykła, kuglarska magia, hokus pocus. Zwrot ten to parodia słów konsekracji hoc est enim corpus meum, to jest bowiem ciało moje. Stanowi ono centrum katolickiego życia, w którym to znajduje się cud, tajemnica, nadzieja. Przed nastaniem oświeceniowego sceptycyzmu Eucharystia uważana była za najwyższą formę magii, a świat katolicki był przesycony jej mistycyzmem, który dla ówczesnych społeczeństw był równie rzeczywisty jak magia dla mieszkańców Wiedźminlandu. Z tej perspektywy należy spojrzeć, jak sądzę, na drugi fragment z książek o Wiedźminie. Scenę, w której Ciri z pomocą jednorożca Ichwaraxaxa używa mocy, by uzdrowić śmiertelnie rannego Geralta. W obu przypadkach istotą mocy, nadrzędnym celem jej stosowania jest niesienie pomocy, ochrona. Jednorożec podszedł bliżej, zarżał znowu, grzebnął kopytem, silnie uderzył nim o bruk. Pochylił głowę. Sterczący z jego wyklepionego czoła róg zapłonął nagle ostrym światłem, blaskiem, który na moment rozproszył mgłę. Ciri dotknęła rogu. Tris krzyknęła głucho, widząc, jak oczy dziewczyny rozjarzają się nagle mlecznym żarem, jak całą ją otacza płomienna aureola. Ciri nie słyszała jej, nie słyszała nikogo. Jedną ręką wciąż trzymała róg jednorożca, drugą skierowała w stronę nieruchomego Wiedźmina. Z jej palców popłynęła wstęga migotliwej i zarzącej się jak lawa jasności. Moim zdaniem Ciri nie potrzebowała próby traw ani zmian, aby stać się Wiedźminem. Jakby to kolokwialniej zabrzmiało, ona była czymś więcej. Była dzieckiem niespodzianką, dzieckiem przeznaczenia, tym prawdziwym, które nie musiało przechodzić żadnych mutacji. Czy wszystkie opowieści o prawie niespodzianki to legendy? Wszystkie. Przypadek trudno nazwać przeznaczeniem.
Ale wy, Wiedźmini, nie przestajecie szukać. Nie przestaniemy, ale to nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Wierzycie, że dziecko przeznaczenia przejdzie próby bez ryzyka? Wierzymy, że takie dziecko nie będzie wymagało prób. Żeby to zrozumieć, trzeba do tematu podejść od strony filozoficznej. Sapkowski w wywiadzie Rzece, Historia i Fantastyka tak mówi o Ciri. Geralt jest białowłosy, Cirilla popielatowłosa, a Yennefer kruczowłosa. Czy to były wybory świadome, czy podświadome? Czym podyktowane? Jakim rodzajem semantyki? Yennefer i Geralt to symboliczny kontrast czerni i bieli, jak yin i yang. Wizualizacja przeciwieństw, mająca pomóc czytelnikowi w zrozumieniu tej pełnej konfliktów, gwałtownej miłości. Ciri natomiast jest szara, bo nijaka, jeszcze nieokreślona. W finale bieleje. Można powiedzieć, że trochę jak Geralt, a trochę jak Gandalf. Gandalf z szarego staje się białym, bo przychodzi rite de passage. W gniewie trawestuje Sarumana, twierdzącego, że biel jest dobra tylko na początek. Białą tkaninę można ufarbować, białą kartę można zapisać. Ciri pod koniec opowieści jest białą kartą, którą można zapisać. Co do tego, czym i jak zapisana będzie ta karta, czytelnika pozostawiam w nieświadomości i niewiedzy, by musiał się zastanawiać. Na schodach zamczyska Styga Ciri ostatecznie staje się Wiedźminem doskonałym. Jest już określona. Za chwilę, gdy będzie razem z Geraltem schodzić po stopniach, odbije mieczem strzałę lecącą prosto w jego pierś. Ciri jest Wiedźminem, który nie potrzebuje kocich oczu, nie potrzebuje wykonywać specyficznego wiedźmińskiego tańca, który był przydatny w walce z potworami. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i zupełnie inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne, przestało być ślepą i żywiołową siłą, przeciw której wystąpić musiał Wiedźmin, mutant, równie morderczy i chaotyczny jak samo zło. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl zawartych traktatów pokojowych, bo pomyślano o nim, owe traktaty zawierając. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i zupełnie inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne, przestało być ślepą i żywiołową siłą, przeciw której wystąpić musiał Wiedźmin, mutant równie morderczy i równie chaotyczny jak samo zło. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl zawartych traktatów pokojowych, bo pomyślano o nim, owe traktaty zawierając. Ciemność, o której mówisz, to stan ducha, nie materii. Do walki z czymś takim trzeba wyszkolić całkiem innych wiedźminów. Najwyższy czas zacząć. Medalion z głową wilka był symbolem wiedźmiństwa, zwykłego fachu, polegającym na zabijaniu potworów. Ciri to symbol nowego wiedźmiństwa, czy raczej uosobienie tego, co zawsze kryło się pod tą nazwą, a wiąże się, w moim przekonaniu, z głęboko rozumianą formą pomagania jako celem w życiu. Ciri obejrzała się, spojrzała na Yennefer, która by nie upaść, oparła się o balustradę. Wyciągnęła odebrane Bonhartowi medaliony. Kota zawiesiła sobie na szyi. Wilka dała Geraltowi. Mam nadzieję, że wiesz, że to tylko symbol. Wszystko to tylko symbol.